Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić taki sweter. Będzie to sweter, który oczywiście być może już nie jedna z Was ma, ponieważ ten wzór jest dosyć powszechny i darmowy. Można korzystać z internetu i stworzyć sobie taki wzór. Ja natomiast moją wersję trochę udoskonaliłam, zmieniłam, więc jeśli podoba Wam się ta wersja tego sweterka, to ja oczywiście zachęcam do stworzenia go razem ze mną. Jest to projekt de facto bardzo prosty. Tworzymy 4 panele, przedni, tylny i 2 na rękawy. Dodatkowo obrębiam rękawy ściągaczem zarówno na górze, jak i na dole. No i oczywiście tworzę też fajny ściągacz na dekolcie, żeby nie przeszkadzał. Dekolt jest troszeczkę obniżony, żeby również nie przeszkadzał przy szyi. A tak prezentuje się cały sweterek. No jest bardzo, ma dużo takich właśnie dziurek w kształcie takiego rąba. Wiem, że takie sweterki kiedyś były modne, ja nigdy jakoś tak nie miałam czasu sobie go zrobić, a tym razem postanowiłam zrobić własną wersję. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i również sobie ze mną przerobicie. Jeśli chodzi o włóczkę, to używam włóczki od Alize Bella 100% bawełny, 100 gramów, 360 metrów, jest to cienka, naturalna bawełniana włóczka. Wy oczywiście możecie używać dowolnej, pamiętajcie tylko, żeby zrobić próbkę, sprawdzić, jak się przerabia. Ja w ogóle polecam zrobić próbkę, ponieważ wzór, który będziemy robić, na pewno się będzie rozszerzał, układał. Zazwyczaj, zwłaszcza po wypraniu, no bo ponieważ mamy tyle dziurek, więc one się muszą jakoś rozciągnąć i ułożyć. Także ja oczywiście wszystko Wam wytłumaczę i wszystko Wam powiem, także zachęcam do stworzenia razem ze mną. Wszystkie dane na temat szydełka i włóczki zostawię w opisie na dole. Ja na ten cały sweterek użyłam 400 gramów włóczki, a jest już dosyć duży i obszerny, więc myślę, że całkiem spokojnie nawet rozmiar taki duża MK 400 gramów spokojnie wystarczy. Ok, tyle w temacie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście wszystkim bardzo dziękuję za jakiekolwiek wsparcie, czy to łapki w górę, komentarze, czy korzystanie z linków afiliacyjnych. Ja oczywiście bardzo Wam dziękuję. No i oczywiście zapraszam na film. Żeby zrobić sobie taki sweterek, musimy wykonać 4 panele. Pierwszy panel to będzie panel tylny, później panel przedni i na samym końcu robimy rękawy. Panel tylny jest to zwykły prostokąt bądź też kwadrat, w zależności od tego, jaki robicie rozmiar. Natomiast panel przedni będziemy robić z delikatnym obniżeniem rzędów pod dekolt, bo to oczywiście, żeby nam nie uwierało. I mając gotowy panel tylny, możemy sobie bardzo łatwo obliczyć, zaplanować, ile rzędów wcześniej skończyć, żeby stworzyć sobie taki podkrój pod dekolt. Natomiast jeśli chodzi o rękawy, to oczywiście robimy je na końcu, najlepiej po zszyciu części górnej na ramionach 2 paneli, przedniego i tylnego, po to, żeby wiedzieć, jaką długość rękawa musimy wykonać. Wtedy możemy założyć na siebie sweterek. Oczywiście on nie jest jeszcze zszyty, on ma tylko zszyte tutaj te części na ramionach, ale wtedy łatwiej obliczyć długość właśnie panelu potrzebnego na rękaw. Ja mam tutaj obecnie przed sobą właśnie rękaw, ponieważ moje panele już są gotowe. Pokażę Wam, jak stworzyć ten wzór główny i powiem Wam, jak zrobić obliczenia, aby sobie dobrać odpowiednią liczbę oczek do potrzebnej szerokości, ponieważ taki panel robimy na szerokość. Liczba oczek łańcuszka będzie stanowiła szerokość Waszego swetra, Waszego panela. Natomiast wysokość budujemy sobie na bieżąco. Jeśli chodzi o wykonanie tego wzoru, to potrzebujemy nieparzystą wielokrotność liczbę 4. To znaczy bierzemy sobie 4 jako segment, jako niezmienną liczbę oczek i mnożymy przez liczbę nieparzystą, czyli przez 7, przez 5, przez 13, przez 15. Wynik, który Wam wyjdzie, nie jest jeszcze ostateczny, ponieważ musimy dodać jeszcze jedno oczko, jako tak naprawdę oczko nie brzegowe, tylko zakończenie naszego wzoru. Ja Wam oczywiście wszystko powiem. Czyli dla zrobienia próbki ja nabiorę sobie 29 oczek, ponieważ 7 razy 4, 4 to jest nasz segment, który jest niezmienny, daje mi 28 i dodatkowo jedno oczko, czyli 29 oczek łańcuszka. Najpierw pokażę Wam wzór, a później wytłumaczę Wam, jak wyliczać sobie te liczby oczek, która da Wam odpowiednią szerokość. Natomiast na początek skupimy się na wzorze. Jeśli chcecie zrobić taki sweter, to polecam oczywiście zrobić najpierw próbkę. Może to być próbka
taka sama jak moja, może być też większa, wtedy na pewno będzie miarodajna. Dobrze, więc pokazuję próbkę. Zaczynamy od zrobienia pętelki podstawowej i tak jak wcześniej wspominałam, nabiorę 29 oczek łańcuszka, czyli 28 plus 1, 29, ale nie licząc oczka brzegowego, czyli tak mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 to są oczka, na których będę pracowała, natomiast 30 oczko to jest oczko brzegowe, którego nie wykorzystuję do wzoru. Mamy zrobiony łańcuszek, odwracamy na drugą stronę, widzimy tutaj taką środkową pętelkę i zaczynamy od tej drugiej pętelki. To oczko jest już troszeczkę mniejsze, zaciśnięte, więc na nim nie pracujemy. Wbijam szydełko pod włóczkę, robię narzut, wbijam szydełko w środkową pętelkę od łańcuszka, przeciągam włóczkę, pobieram tutaj od dołu, przeciągam, mam 3 pętelki, pobieram od dołu i przeciągam przez wszystkie 3 pętelki. Oczywiście jest to półsłupek nawijany, półsłupek z narzutem. Najpierw musimy przygotować 2 początkowe rzędy, żeby przejść do wzoru głównego, więc ten rząd robimy półsłupki nawijane z narzutem, tak zwane, czyli do końca półsłupki nawijane. Znowu narzut, pobieram środkową pętelkę, przeciągam i przekładam przez 3, czyli do końca rzędu półsłupki z narzutem. I dojdę tutaj do końca. I jeszcze mam tu dosłownie ostatnią pętelkę, o której też nie zapominamy. I zrobione. Powinnam mieć 29 półsłupków. Robię oczko do góry, odwracam i teraz robimy drugi rząd przygotowujący. Zaczynamy znowu od półsłupka nawijanego. Wbijamy się w całą pętelkę od góry, przeciągam i robię półsłupek nawijany i znowu znaczę sobie początkowe oczko. Teraz robię 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i pomijam 3 oczka łańcuszka tutaj, 1, 2, 3, czyli wbijam się w 4 i robię półsłupek nawijany w taki sposób. I znowu 1, 2, 3, odliczam tutaj, 1, 2, 3, pomijam 3 półsłupki, wbijam się w 4 pętelkę i znowu robię narzut, przeciągam i półsłupek nawijany. 1, 2, 3, 1, 2, 3 pomijam, tu sobie przytrzymuję narzut, żeby mi się nie powiększył, wbijam się w 4 pętelkę i półsłupek nawijany. 1, 2, 3 i znowu 1, 2, 3, tutaj 3 pomijam, 1, 2, 3, wbijam się w 4 pętelkę i znowu 1, 2 i 3, tu 3 pomijam i wbijam się w 4. No i jeśli dobrze naliczyliśmy i dobrze zrobiliśmy sobie wszystkie półsłupki, na końcu oczywiście mamy 1, 2, 3, 4 oczka, czyli 3 pomijamy i w 4 robię ostatni półsłupek nawijany tutaj. Czyli wszystko się zgadza. Musi tutaj niestety wszystko się zgadzać, bo inaczej wzór nam nie wyjdzie. Mamy 2 pierwsze rzędy zrobione, teraz przechodzimy już do robienia tego rzędu głównego. Rząd główny tak naprawdę składa się z 4 rzędów, ale co dwa są do siebie podobne, tylko trzeba je przesuwać o połowę po to, żeby właśnie powstały wzór na zmianę. Ja Wam wytłumaczę, jak będziemy wykonywać te 4 rzędy i będziemy je cały czas powtarzać. W zasadzie to od Was zależy, ile razy sobie je powtórzycie i na jakim etapie skończycie. Ja Wam powiem, jak to mniej więcej wygląda z tym zakończeniem. Czyli zaczynamy od wzoru, od rzędu teraz tak naprawdę pierwszego, na którym robimy wzór.
Ja będę używała do tworzenia tego wzoru takich słupków troszeczkę mniejszych, trochę zmienionych słupków. To jest mój taki patent na te słupki, które są troszeczkę niższe, ale grubsze. Ja je bardzo lubię stosować. Nie wiem, czy jest jakaś nazwa na te słupki. Będę mówiła w nazwie słupki, ale chodzi mi o wykonywanie troszeczkę zmienionych słupków. Już Wam pokazuję. Tutaj zrobiłam sobie oczko łańcuszka, robię narzut. Szukam tutaj tego pierwszego dużego oczka, ono tutaj jest, czyli jak gdyby wbijam się pod te dwie pętelki, tu powinna Wam zostać taka ostatnia, trzecia od łańcuszka, przeciągam włóczkę i uwaga, teraz robię narzut, przeciągam tylko przez jedną pętelkę, narzut i przeciągam przez 3. I to tak będę nazywała mój zmieniony słupek. On wychodzi taki ładniejszy, pełniejszy, wzór jest ładniejszy, dlatego nie chcę tutaj powielać jakiejś nazwy zmieniony słupek. Będę używała nazwy słupek, ale wykonujemy go w taki sposób. Ok, następnie, zanim oczywiście przejdziemy, to pamiętajcie, że tutaj ta przestrzeń, którą tutaj widzicie, właśnie musi być nieparzysta, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dokładnie to, co ja sobie tutaj założyłam, 7 razy 4. Muszą tutaj być te krateczki nieparzyste, ponieważ wzór nam właśnie wtedy nie wyjdzie ładnie, symetrycznie. Zrobiliśmy pierwszy taki słupek, robimy teraz 3 oczka łańcuszka, pomijamy tą przestrzeń i zrobimy w tej przestrzeni pierwszy wzór. Czyli tak, jesteśmy tutaj, robię narzut, wbijam się pod cały ten łańcuszek i robię 3 słupki, zmienione słupki, pamiętajcie, czyli tak, raz, znowu narzut, 2, 2 chciało uciec, jeszcze raz, czyli 2, jeszcze raz narzut i 3. Mam 3 zmienione słupki, oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu robię 3 zmienione słupki. Raz, 2 i 3. Czyli mamy taką część wzoru tutaj. Następnie robimy 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Pomijam tą kratkę, zaczynam od tej i robię dokładnie ten sam wzór, czyli ten pomijamy, robię narzut, wbijam się w tą i robię dokładnie ten sam wzór, czyli 1, 2, 3 słupki, oczko łańcuszka i 3 słupki. Mamy 1, 2, 3. Zrobione. Znowu 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. I znowu tą krateczkę pomijam i robię tutaj w tej krateczce. I tutaj. Wykonuję dokładnie ten sam wzór. I mamy 1, 2, 3, jedno oczko łańcuszka i jeszcze raz. 1, 2, 3. I teraz 3 oczka łańcuszka, czyli dokładnie wykonujemy to, co na początku, żeby wzór był symetrycznie i kończymy tutaj w tej ostatniej pętelce wykonujemy oczywiście ten nasz zmieniony słupek jako ostatni. Mamy zrobiony rząd pierwszy, on się będzie powtarzał po zrobieniu 3 kolejnych, czyli to jest jeden z segmentów, których będziemy powtarzać jako właśnie taki nasz wzór. I teraz tak, zobaczcie, ja oczywiście mam tylko 7 tutaj przestrzeni, bo to jest mała próbka, ale tych przestrzeni, jak robicie panel, jest więcej, natomiast zawsze zaczynamy i kończymy tak samo. Dobra, robimy tutaj oczko do góry i przechodzimy do rzędu drugiego. I w rzędzie drugim odwracamy robótkę na drugą stronę i znowu wyszukujemy sobie tutaj tej pierwszej pętelki, robię narzut i w tą pierwszą pętelkę staram się pobrać całą, czyli na dole zostaje mi ta tylna pętelka i tutaj robię pierwszy słupek. I również znaczę sobie pierwszą pętelkę. Następnie robię oczko łańcuszka, narzut i w tej przestrzeni tutaj dokładnie pod całą przestrzenią robimy 2 zmienione słupki. 1, narzut i 2. I mamy taką kombinację wzorów.
Następnie robimy 2 oczka łańcuszka. Wbijam się w środkową część tutaj tego wzoru. Ona powinna być ładnie widoczna, ponieważ było tutaj oczko łańcuszka, więc patrzymy, czy mamy po 3 słupki z tej strony. Wbijam się i robię półsłupek. Zwykły półsłupek bez narzutu. I znowu 2 oczka łańcuszka. I tym razem w tej przestrzeni, gdzie tu było 5 oczek łańcuszka, tutaj wykonuję ten sam ściek, co w pierwszym rzędzie, czyli 3 słupki, oczko łańcuszka, 3 słupki. I znowu narzut. Raz. 2. 3. Oczko łańcuszka. Raz. 2. I 3. Może trochę to oddalę, żeby nie przeszkadzało. 2 oczka łańcuszka. W miejscu, gdzie mieliśmy wcześniej wzór, wbijam się w środek i robię półsłupek. I 2 oczka łańcuszka. I tutaj robię to samo, co tutaj. Czyli narzut, 3 słupki. Raz. 2. 3. Oczko łańcuszka. I jeszcze raz 3. Raz, 2 i 3. Mam tutaj ładnie wszystko owinięte. I teraz jeszcze raz 2 oczka łańcuszka, czyli powtarzamy tą sekwencję cały czas. Da się to zauważyć, za chwilkę Wam bardziej wytłumaczę. Natomiast zaraz zobaczycie, że tak naprawdę wzór, tutaj robię jeszcze 2 oczka łańcuszka, składa się tak naprawdę z tych 2 rzędów, ale my je za każdym razem przesuwamy, żeby ładnie wyglądało. Czyli tak jak dosłownie tutaj robiliśmy na końcu, na początku, na końcu owijam tutaj 2 słupki, oczko łańcuszka, no i oczywiście tutaj w tej ostatniej pętelce wykonuję też ten mój słupek zmieniony. Jeśli przejdziecie przez te 2 rzędy, uwierzcie mi, to jest cały wzór, bo tak będzie wyglądał wzór, tylko w następnym, 3. i 4. rzędzie przesuwamy ten wzór jak gdyby o połowę danej sekwencji, żeby właśnie zrobić sobie taki kształt tych rąbów, żeby to fajnie wyglądało. I reguła jest bardzo prosta, naprawdę to się idzie wyćwiczyć bez patrzenia we wzór. Trzeba tylko kilka razy to przerobić i wtedy zauważycie, że nie jest to trudne. Zaczynamy rząd 3. Ok, czyli mamy zrobione 2 rzędy, oczko do góry, odwracamy robótkę. Będziemy robić rząd 3, który będzie bardzo podobny do rzędu 1, tylko będziemy jak gdyby przesuwać go o pół swojej sekwencji, po to, żeby właśnie powstał ten wzór. I teraz zobaczcie, robimy narzut, wbijam się w pierwszą pętelkę i zaczynam od słupka pierwszego, tutaj, zaznaczam, natomiast w tej przestrzeni tutaj wykonuję jeszcze 2 słupki, ale bez żadnego oczka, już po prostu 2 słupki. Czyli jak gdyby mamy koło siebie 3 słupki, z tym, że ten pierwszy słupek zrobiłam w oczku, żeby mieć równą krawędź, natomiast te 2 słupki tutaj już zrobiłam w przestrzeni tu, gdzie miałam przygotowaną przestrzeń. I teraz robimy właśnie 5 oczek łańcuszka. Czyli zobaczcie, tu jak zaczynaliśmy ten pierwszy rząd, to zaczynaliśmy od 1 słupka i 3 oczek łańcuszka. A teraz zaczynamy jakby od połowy wzoru tutaj tego, po to, żeby przesunąć ten cały ściek. I znowu zahaczamy oczywiście w tym samym miejscu, czyli tutaj i wykonujemy sobie nasz wzór. Czyli mamy raz, 2, 3, oczko łańcuszka i tutaj znowu raz, 2 i 3 i znowu 5 oczek łańcuszka i znowu szukam tej przestrzeni tutaj na górze tym razem i mamy raz, 2, jeszcze raz, raz, 2, oj, 2, coś nie chce wyjść, 3 słupki, 1 oczko łańcuszka i znowu 3 słupki. Niestety przyszedł piesek, próbowałam nagrywać bez, ale czasami się nie da, więc przepraszam, jeśli komuś to przeszkadza. Raz, 2, 3, 4, 5
I kończymy dokładnie tak samo jak tutaj, czyli robimy w tej przestrzeni, gdzie ewidentnie widzicie, że jest tutaj dziurka, robimy 2 słupki, czyli tu robimy 2 słupki, raz i 2. Natomiast mi tu już oczywiście wypadł znacznik, ale tutaj w tym ostatnim oczku, który powinno być zaznaczone, wykonujemy też jeszcze słupek. Czyli dokładnie kończymy tak samo. Oczko do góry i przechodzimy do rzędu 4. A rząd 4 jest podobny z kolei do drugiego, czyli te parzyste rzędy są do siebie podobne, tylko znowu przesuwamy, żeby po prostu ładnie to wyglądało. I tym razem zaczynamy od zrobienia słupka tutaj w oczku, jednego słupka, zaznaczam, robię 3 oczka łańcuszka i teraz na tej przestrzeni, gdzie mam 5 oczek łańcuszka, zawsze wychodzi taki właśnie gruby wzór składający się z 3 słupków, oczka łańcuszka i 3 słupków. Raz, 2 i 3. Natomiast tutaj na górze, jak widzicie, już mam 2 takie wzory, więc nie mogę budować wyżej. Zamykamy dokładnie tak jak tutaj, czyli robimy 2 oczka łańcuszka, bijam się też w środkową część tego wzoru, robię półsłupek i 2 oczka łańcuszka. I tutaj, gdzie jest 5 oczek łańcuszka, robimy 3 słupki, 1 oczko łańcuszka i 3 słupki. I tu 2 oczka łańcuszka, wbijam się w środek, półsłupek, 2 oczka łańcuszka. I tak powtarzalibyśmy tą sekwencję w zależności od tego, ile macie oczek, ale ja już doszłam tutaj do końca, więc powtarzam to samo, co zrobiłam na początku, czyli w tej przestrzeni jeszcze mam 3 słupki, jedno oczko łańcuszka, 3 słupki, i tak samo kończę. Raz, 2, 3. Dokładnie. Ściągam sobie ten znacznik i tutaj w tym pierwszej pętelce, co widzę, przerabiam właśnie mój zmieniony, oj, jeszcze mi narzut uciekł, zmieniony słupek. I mamy, słuchajcie, mamy to. Mamy 4 dokładnie rzędy, o które cały czas będziemy powtarzać. Oczywiście tutaj ten wzór jeszcze nie wygląda tak, jak powinien, ponieważ zaczęliśmy tak naprawdę od połowy tutaj tej części, ponieważ cały nasz rąb wyjdzie dopiero, już wyszedł, ale on jeszcze nie ma nadanego kształtu, bo musimy zrobić kolejne rzędy. Natomiast tu jest jakby pół tego rąbu. I teraz tak naprawdę od Was zależy, jak będziecie sobie, ile będziecie sobie przerabiać tych rzędów 4. Tak naprawdę nie musicie robić do końca zawsze, za każdym razem 4, ale ja Wam powiem, jak to będzie po prostu wyglądało za chwilkę. Natomiast my cały czas powtarzamy te 4 rzędy, wykonując wysokość. Czyli zobaczcie, teraz robię oczko łańcuszka, odwracam sobie tą robotę i zaczynam od pierwszego rzędu, czyli tutaj. Nawet można to sobie też sczytać, jak gdyby z tego, co zrobiliście. Jeśli pamiętacie, zaczynaliśmy od słupka, 3 oczek łańcuszka, wzór, 5 oczka łańcuszka, wzór, 5 oczek łańcuszka, wzór. Czyli jak gdyby te rzędy nieparzyste zawierają głównie wzór i 5 oczek łańcuszka. No i oczywiście początek i koniec zaczyna się od słupka. Natomiast wzór drugi zaczyna się od innego wzoru. Jak gdyby jest zachowany ten wzór tutaj, ale pomiędzy nim mamy 2 oczka łańcuszka i półsłupek. Po to, żeby stworzyć właśnie ten wzór. Natomiast wzór trzeci jest bardzo podobny do tego pierwszego,
tylko znowu jest przesunięty, żeby nie tworzył takich sam linii, tylko jest jak gdyby robione właśnie na skos. Oczywiście może moje tłumaczenie nie ma sensu, trzeba po prostu sobie to przerobić i sprawdzić. I zgodnie z tym, co ja tutaj Wam teraz powiedziałam, zobaczcie, zawsze jak gdyby na tej górze mamy po 2 takie wzorki, tutaj po 2 i zakończone później słupkiem, czyli ewidentnie tutaj widać, że tu nie mamy 2, bo trzeba zrobić połowę tego wzoru, ale tutaj już musimy mieć, żeby powstał drugi, więc zaczynamy od słupka. Jejku, muszę przekrzykiwać pieska. Zobaczcie, 1, 2, 1 słupek, no i dokładnie robię to samo, co w pierwszym rzędzie, czyli 3 oczka łańcuszka. To sobie możecie zapisać, że na przykład rząd pierwszy, zaczynamy słupek, 3 oczka łańcuszka. Wykonuję nasz wzór, czyli w środku, oj, przepraszam na chwilkę, mamy tak, 1, 2 i 3, 1 oczko łańcuszka, 1, 2 i 3, 5 oczek łańcuszka i znowu wzór, który umieszczam tutaj, czyli to wszystko pomijam, umieszczam sobie w tej części. 1, 2, 3, 1, 2 i 3. I jeszcze zrobię jedną część. 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. I tutaj znowu wbijam się w środek i przerabiam sobie 3 słupki. Jeszcze raz z Wami przerobię tą sekwencję, ponieważ ona się zaczynała inaczej. A teraz chcę Wam to pokazać, jak to wygląda już we wzorze. No i pamiętamy, że kończymy zawsze tak samo jak zaczynaliśmy, czyli 3 oczka łańcuszka. I tutaj na końcu robię sobie słupek. Czyli ponownie zaczęłam od pierwszego rzędu. Oczko łańcuszka. Zaczynam rząd drugi. Rząd drugi zaczyna się od zrobienia, ja tutaj już widzę, słupka w oczku, oczka łańcuszka i zrobienia w tej części jeszcze 2 słupków. Czyli tak zaczynamy rząd drugi. I tak będziemy kończyć. Następnie 2 oczka łańcuszka. Tu widzimy, że mamy już podwójny wzór, więc kończymy go, zamykamy, stawiamy półsłupek, 2 oczka łańcuszka. A tu tworzymy kolejny rąb, więc tworzymy 3 słupki, oczko łańcuszka, 3 słupki. Oj, będą komentarze o chrapaniu. I znowu półsłupek, 1, 2, 1, 2, 3, oczka łańcuszka, 1, 2 i 3, tutaj zamykam, czyli 2 oczka łańcuszka i tak. I teraz znowu 2 oczka łańcuszka, ponieważ już przerobiłam część środkową. U mnie jest mała ta część, ale wiadomo, że tych części będzie więcej. Muszę skończyć tak jak tutaj, czyli dokładnie pod tą całą część wbijam się i robię 2 słupki. Robię oczko łańcuszka i tutaj, gdzie mam wpięty znacznik, wkładam szydełko i przerabiam sobie taki luźny, długi słupek zmieniony. Oczko łańcuszka. I znowu przerobiliśmy już 2 rzędy i wracamy do rzędu trzeciego. O, przepraszam. Rząd trzeci zaczyna się od zrobienia słupka tutaj. Tak naprawdę od 3 słupków. Z tym, że pierwszy słupek zahaczam sobie w oczku, w pętelce, żeby krawędź była stabilna. Natomiast w tej przestrzeni robię jeszcze 2 słupki. 1 i 2. I teraz już widać, że rząd trzeci polega na zrobieniu 5 oczek łańcuszka, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5 i budujemy tutaj ciąg dalszy tego wzoru, czyli mamy tak 3 słupki, oczko łańcuszka,
i 3 słupki. Raz, 2, 3, 4, 5 i tutaj dalej w tej przestrzeni wykonuję 3 słupki. Raz, 2, 3, jedno oczko łańcuszka, raz, 2, 3 i tu mam jeszcze do zrobienia na końcu dokładnie tak samo jak tutaj, czyli 5 oczek łańcuszka i zamykamy w taki sposób, że tutaj w tej przestrzeni robię 2 słupki, raz, 2 i ostatni słupek robię w oczku. Tutaj w ostatnim oczku on mi spadł mi znacznik, ale wiem gdzie jest. I 3. Mamy zrobiony rząd znowu trzeci i powtarzamy rząd czwarty. Też możecie sobie właśnie zapisywać, jak się zaczynają te rzędy. Dzięki temu się nie pogubicie, jak robić ciąg dalszy. Natomiast rząd czwarty zaczynamy właśnie od słupka. Jeden słupek. I też znaczymy sobie tutaj. Ups, wszystko ucieka. Rząd czwarty, 3 oczek łańcuszka. Tu znowu w tej przestrzeni wykonujemy sobie 3 słupki. 2, 3 słupki, oczko łańcuszka i 3 słupki. I tu zamykamy tą przestrzeń z tego wzoru, czyli 2 oczka łańcuszka, półsłupek, 2 oczka łańcuszka i tu wykonuję 3 słupki, 1 oczko łańcuszka, 3 słupki, 2 oczka łańcuszka, tutaj zamykamy, 2 oczka łańcuszka i w tej przestrzeni oczywiście musimy też zrobić sobie 3 słupki, 1 oczko łańcuszka, 3 słupki, 3 oczka łańcuszka, podobnie jak początek i wbijam się tutaj w ostatnie oczko, ostatnią pętelkę i przerabiam słupek. I zobaczcie, że zrobiliśmy sobie 2 sekwencje po 4 rzędy i tak to wygląda. Najważniejsze jest to, żeby sobie zapamiętać początek każdego rzędu, jak się zaczyna pierwszy rząd, jak się zaczyna drugi, trzeci i czwarty i potem sobie cały czas powtarzać, nawet sobie zrobić na karteczce taki skrót. Pierwszy rząd, słupek, 3 oczka łańcuszka, drugi rząd, słupek, oczko łańcuszka, 2 słupki, trzeci rząd, 3 słupki i czwarty rząd, słupek i 3 oczka łańcuszka. Wtedy mamy pewność, że jak sobie będziemy tak skreślać, to się na pewno nie pogubimy, a ciąg dalszy jest naprawdę zawsze taki sam, czyli tak jak Wam powiedziałam na początku, że wzór pierwszy i trzeci to jest tak naprawdę wzór i 5 oczek łańcuszka, a drugi i czwarty dodatkowo ma w środku właśnie 2 oczka łańcuszka, półsłupek, 2 oczka łańcuszka. I ważne jest, żeby kończyć i zaczynać tak samo. Natomiast jeśli chodzi o budowanie wysokości tych rzędów, to tak jak żeście zauważyli, najlepiej jest skończyć właśnie tak jak tutaj na tym rzędzie, w którym nie mamy tego łańcuszka 5 oczek, tylko tutaj, w którym zakończyliśmy pierwszą sekwencję i zaczęliśmy drugą, ale nie kończyć tej drugiej, ponieważ to by oznaczało, że mamy luźne 5 oczek łańcuszka, które nam latają dosłownie i ciężko by było je tak naprawdę zszywać. Oczywiście możemy też sobie zakończyć w taki sposób, że ostatni wzór, ostatni ścieg na przykład przerabiacie sobie półsłupkami, ale ja nie chcę mieć na górze tych półsłupków, będę raczej łączyła tych wzóry, które tutaj mam, żeby nie wprowadzać kolejnego wzoru, żeby to może jakoś dziwnie nie wyglądało, dlatego kończę dokładnie na takim wzorze, można powiedzieć, to jest wzór 4 lub 2, w zależności od tego, który wykonujecie. Natomiast ja staram się przyjąć taką technikę, żeby te przestrzenie tutaj było ich tyle samo, czyli zobaczcie, tu mam raz, 2, a tu mam dopiero 1, czyli zrobiłabym jeszcze jeden
ścieg, na przykład 4, żeby tutaj mieć również 2, ale to nie jest konieczne. Ja tak sobie zrobiłam w moim panelu, dlatego patrzę na to, ile mam zrobić rzędów, żeby było dokładnie tyle samo na panelu pierwszym, czyli tym moim właśnie zarówno przednim, jak i tylnym. I tak sobie liczę, ile zrobiłam rzędów, ile mam takich przestrzeni i jaką muszę wybudować wysokość. I tak będzie wyglądała próbka. Oczywiście warto ją wyprać, ponieważ ona się na pewno musi ułożyć, na pewno się musi rozciągnąć. Mamy dosyć spore, duże dziury, przestrzenie, więc one muszą się siłą rzeczy jakoś tutaj nam ułożyć. Natomiast jeśli chodzi o wyliczenie liczby oczek, ponieważ tak naprawdę wyliczanie tutaj tych oczek nie polega na wyliczaniu, już tutaj szukam kartki, jak gdyby wiemy, że musimy nabrać pewną liczbę oczek, pewną wielokrotność liczby 4, ale też nieparzystą. Ja zrobiłam sobie to w taki sposób, że oczywiście próbka lepiej jak jest większa, no zawsze jest bardziej miarodajna, ale zobaczcie, te 29 oczek, co ja tutaj miałam, dało mi około 14 cm, ale to liczę przed wypraniem, bo po wypraniu może się rozszerzyć, więc załóżmy, że ja to wyprałam i teraz sobie rozłożyłam już na wypranej części, więc pokażę Wam, jak to szybko sobie obliczyć. Jeżeli zrobicie taką próbkę, to zapisujecie, że 29 oczek dało mi około 14 cm. I teraz na przykład chcecie uzyskać szerokość jednego panelu, tu jest oczywiście szerokość panelu 50 cm lub 55 lub 60. Wpisujecie tutaj liczbę, jaką chcecie uzyskać panelu. Natomiast szukana to jest oczywiście dalej liczba oczek. I metodą na krzyż wyliczamy sobie, ile muszę mieć oczek, żeby uzyskać 50 cm. Czyli tak, najpierw mnożę ze sobą 29 razy 50, a później dzielę przez 14. Oczywiście wynik nie wyjdzie mi idealny, bo to są tylko takie wyliczenia. Ja już sobie tutaj szybko na moim kalkulatorku policzę, ile to wyszło. Wyszło mi, słuchajcie, 103. I wiadomo, że ta liczba 103 to nie jest ta liczba, którą ja docelowo nabiorę, ponieważ pamiętacie zasadę, że ta liczba musi być wielokrotnością 4. Więc tak naprawdę ja sobie teraz szukam, czy 103 dzieli się, tak, 4, czy dzieli się przez 4. Nie dzieli się równo przez 4, tak? Więc szukam kolejnej liczby, która będzie dzieliła się przez 4. Mamy 104. 104 dzieli się przez 4, czyli jeżeli dodam sobie jedno oczko, 104 dzieli się przez 4, ale zobaczcie, 104 dzieli się przez 4, ale wychodzi 26. Co to oznacza? Liczba 104 dzieli się przez 4, oznacza to, że będę miała 26 takich tutaj bloczków, takich tutaj przestrzeni, tych tutaj na dole. A tak jak wspominałam Wam, ja muszę mieć nieparzystą taką liczbę, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A jeżeli wychodzi mi parzysta, to znaczy, że nie uda mi się wzór, więc albo rozszerzam jeszcze ten sweterek, wiedząc, że na pewno gdzieś może mi się zawęzić, w zależności od tego, jak się próbka zachowała, czyli dodaję jeszcze jedną sekwencję czwórek, czyli tak naprawdę nie nabiorę 104, czyli dodam sobie jeszcze jedną czwórkę, czyli nabiorę 108 oczek, pamiętając, że oczywiście musi być też ta liczba 1 dodatkowa, czyli wyszło mi, że nabiorę 109 oczek. I słuchajcie, ja właśnie tyle nabrałam sobie oczek na mój panel tylny. On już jest gotowy, nawet zrobiłam do niego już ściągacz, bo ten ściągacz będziemy robić sobie później. I zobaczcie, te 109 oczek, które ja sobie nabrałam, daje mi takie luźne 53 cm, ale to jest przed wypraniem, bo ja tej próbki nie prałam, ponieważ ja już wcześniej sobie zrobiłam próbkę i wiem, że ten sweterek raczej ma tendencję do pójścia na dół niż do rozszerzania się, ponieważ wzór go troszeczkę tak ciągnie, więc wolę, żeby on był tutaj szerszy. Natomiast oczywiście takie szersze sweterki też fajnie wyglądają, te 53 czy 4 cm nie robi mi różnicy. Natomiast to są właśnie taki mój pomysł na wyliczenia i on mi się tutaj sprawdził, więc ja tak to radzę robić. Oczywiście wiem, że są osoby, które potrafią sobie to bez próbek robić i bez może jakichś takich skomplikowanych obliczeń. Pamiętajcie, żeby po prostu tą czwórkę, którą sobie wybierzecie, pomnożyć przez liczbę nieparzystą,
żeby wzór wyszedł. I to są moje takie propozycje do obliczenia. Natomiast zawsze możecie zrobić tak jak ja, jeśli robicie z podobnej włóczki lub jeżeli potrzebujecie szerszą, to za każdym razem do tej 109 dodawać każdy kolejny segment tak naprawdę parzysty, tak? Czyli dodawać +8, bo wtedy dalej będzie nieparzysta. I w taki sposób możecie również zrobić swoje obliczenie. Natomiast ja mam zrobiony już panel wraz z ściągaczem, więc pamiętajcie, że wysokość Waszego panelu to nie jest docelowa wysokość, ponieważ jeszcze można na dole sobie zrobić taki właśnie ściągacz, który pokażę jak zrobić i który mój akurat wyniósł 6 cm, ale on może być dłuższy, krótszy, to wszystko zależy od Was. I taki panel tylny gotowy zostawiamy i czekamy, aż będzie zrobiony panel przedni. Panel przedni, aha i właśnie, tak jak Wam wspominałam, nie ma znaczenia tak naprawdę, którym rzędzie skończycie, byleby to był rząd parzysty, czyli to jest z tym zakończeniem tutaj, tak? Bo wtedy lepiej nam będzie go przyszyć, jest bardziej stabilny i ja nie tworzę tego wzorku zakończającego, jakoś nie chcę mieć na ramionach tego wzorku, ale można sobie na przykład końcowym etapem przerobić jeszcze całość półsłupkami nawijanymi, tak jak zaczynaliśmy, żeby na przykład mieć stabilną, równą krawędź, ale myślę, że da się też zszyć bez takiego dodatkowego rzędu. I teraz tak, ja sobie tworzyłam w taki sposób, że liczyłam sobie tutaj właśnie te rąby, żeby mieć tyle samo tych, co tych, ale to nie ma znaczenia. Robicie na taką wysokość, jaką Wam odpowiada. Zamykamy sobie tutaj. Polecam zostawić sobie dłuższy sznureczek, żeby sobie później zszyć tutaj na ramionach i nie doczepiać żadnej włóczki. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o panel przedni, tak jak wcześniej Wam wspominałam, ja chcę sobie zrobić delikatnie podkrój tutaj pod szyję, ponieważ czasami mam wrażenie, że sweterek lepiej się układa, jak nie jest totalną łezkę, tylko troszeczkę obniżone, więc jeśli nie sprawia Wam to trudność i nie chcecie sobie obniżać tego dekoldu w pierwszym panelu przednim, znaczy się, możecie zrobić go takiego samego jak w panelu tylnym. Ja natomiast będę obniżała. To obniżanie polega tylko na tym, że po prostu nadbuduję część na rękawy wyżej, a pominę część na dekolt, czyli tylko takie obniżenie. Nie będę zmieniała wzoru, żeby jakoś iść tutaj łukiem, tylko na prosto. Więc tak naprawdę ustaliłam sobie, ile rzędów mi brakuje jeszcze w tym panelu przednim, ponieważ on został nie do końca zrobiony. To są dokładnie jeszcze 3 rzędy, więc zanim skończę te 3 rzędy, oddzielam sobie część na dekolt. Tą część na dekolt wydzielam sobie tutaj, w tych częściach, gdzie mam ten wzorek. Czyli odliczam sobie równo, ile ich mam. Czyli mam tak 1, 2, 3, w czwartym sobie wbijam znacznik. Tutaj mam tak samo 1, 2, 3, 4 i w czwartym sobie wbijam znacznik. I słuchajcie, będziemy obniżać dekolt właśnie w tej nieparzystej części, dlatego że znowu nie chcę zostawiać, przepraszam, w parzystej części, nie chcę zostawiać wzoru na rzędzie pierwszym lub czwartym, gdzie mamy tutaj 5 oczek łańcuszka, ponieważ wiecie, że to by się po prostu brzydko układało, gdyby tu było więcej takich oczek łańcuszka, więc zostawiam na takim wzorze pełniejszym, czyli mam do wykonania jeszcze dosłownie 3 rzędy, czyli zobaczcie, tutaj tą część wykonuję do tego momentu. Ja jestem tutaj bodajże na rzędzie, w którym zaczynam, też muszę popatrzeć, jak to tutaj zrobiłam sobie, tu się to chyba pomyliłam, a nie pomyliłam się, dobra, czyli jak gdyby ja miałam tutaj zrobione słupek, oczko łańcuszka i tutaj 2 słupki, więc teraz idąc dalej powinnam zacząć tutaj właśnie od wbicia się i zrobienia 3 słupków, z tym, że jeden w oczku, może się trochę przybliżę, a drugi w środku, czyli 1, 2 i 3. Tak jak mówię, przepraszam, nie ma znaczenia, czy zaczynacie tak jak ja na rzędzie tym parzystym, nieparzystym, pierwszym czy właśnie trzecim, nie ma to znaczenia. Sami sobie ustalcie, gdzie Wam jest wygodniej. Natomiast ja Wam chcę tylko pokazać, jak ewentualnie można sobie po prostu zawrócić, żeby stworzyć dekolt. Czyli tak, tą część wykonuję
dokładnie tak samo do tego momentu, czyli też mam tutaj 3 słupki. Czyli zobaczcie, dojdę sobie do tego momentu. Już tutaj blisko, dosłownie robię 5 oczek łańcuszka. I zobaczcie, tutaj w tej połowie, w tej części zrobię tylko tyle, co tutaj. Czyli tak naprawdę ja chcę zawrócić tutaj na tej części, więc nie będę robiła wszystkiego, całego wzoru. Tylko tutaj wykonam tylko te 3 słupki. Jak gdyby tylko połowę tego wzoru. I dzięki temu rozdzielę sobie tę część na ramiona. I tutaj właśnie kończę, robię oczko łańcuszka, czyli dokładnie tak jak tutaj. To jest po prostu o tyle wygodne, że możemy sobie rozdzielić na pół. I z kolei muszę przerobić ciąg dalszy tego wzoru, czyli u mnie to będzie się zaczynało od słupka, czyli jak gdyby zaczynam kolejny rząd, słupek. Wiem, że może nie do końca czajcie, w którym miejscu ja jestem. Jak gdyby powtarzanie tych 4 wzorów jest ważna i kolejność, którą wykonujecie. Wy możecie być w innym etapie, możecie coś innego tutaj Wam wyjść. Natomiast pamiętajcie, żeby sobie tak właśnie rozdzielić, żeby rozdzielać na tym samym rzędzie co ja, żebyście mogli po prostu sobie to fajnie podzielić. Natomiast jeżeli inaczej Wam to wyszło, to też nie ma znaczenia. Ja też, tak jak mówię, wszystko robimy sobie na bieżąco, sprawdzamy, który mamy teraz rząd. Jeśli Wam się akurat udało tak jak ja rozdzielić, no to macie wtedy ułatwioną sprawę. Nie musicie zbytnio główkować. Natomiast pamiętajcie, że docelowa liczba rzędów zawsze musi być taka sama, więc tutaj to nadbudowanie musi być tak rozdzielone, żebyście wykonali sobie tyle samo rzędów w każdym panelu. U mnie akurat, ja już sobie to przeliczyłam, że mam do wykonania właśnie ten rząd. Raz, dwa. Raz. I dojdę do końca i znowu doszłam do końca i teraz, żeby się upewnić, oczywiście ja Wam źle powiedziałam, nie chodzi mi o 3 rzędy, tylko do zrobienia 4 rzędy, bo tak tutaj rozdzielałam. Tak naprawdę trzeba sobie policzyć tą liczbę tych naszych rąbów, czy to się wszystko zgadza. Ja wiem, że to może tak wygląda trochę chaotycznie, ale uwierzcie mi, jeżeli zaczniecie sami tworzyć ten wzór, to zobaczycie, na którym jesteście etapie, co musicie zrobić, ile jeszcze musicie wykonać rzędów tutaj z tej strony. No i ja, tak jak wspominałam, muszę jeszcze tutaj dobudować 2 rzędy w sumie, po to, żeby skończyć tak samo jak poprzedni, czyli ja akurat tutaj jestem teraz znowu na tym rzędzie, gdzie buduję sobie od jednego słupka 3 oczek łańcuszka. Cały wzór Wam pokazywałam, więc tutaj jak gdyby nie chcę wnikać, na którym ja jestem rzędzie i co ja tutaj robię, bo to wszystko zależy od tego, jak Wy sobie to rozplanujecie i jak sobie to rozłożyliście. Natomiast pamiętajcie, że właśnie, żeby się trzymać tej ciągłości tutaj wzoru, sprawdzać, w którym momencie od czego trzeba zacząć, żeby się nie pomylić, żeby właśnie wzór jak gdyby był zawsze tak samo szedł na zamianę, tak? My tak naprawdę wykonujemy niby 2 rzędy, ale cały czas je po prostu zmieniamy. I z chwilą, kiedy ja już sobie tutaj też rozdzieliłam tą część, to pamiętajcie, żeby kończyć i zaczynać dokładnie tak samo jak tutaj. I na tym polega cała filozofia, czyli tak naprawdę budujemy tylko tą część tutaj, przy czym rozdzieliłam sobie w tej stronie. Natomiast jeżeli będziecie budować drugą część, to po prostu musicie zaczepić tutaj włóczkę, doczepić do tej krawędzi i budować sobie dalej. Czyli jak będę chciała dobudować tylko tą część, to muszę zacząć. Czyli zobaczcie, ponieważ ja tutaj kończyłam, czyli żeby była ciągłość tego wzoru, muszę zacząć, pominąć środek i zacząć tutaj. To robię sobie taką zwykłą pętelkę, bijam szydełko od tej strony, zmniejszam tą pętelkę, przekładam, zabezpieczam, no i tutaj wykonuję dokładnie 3 słupki
Tak jakbym zaczynała od tego tutaj wzoru, co kończyłam. I znowu kontynuuję budowanie tej części na ramiona. Ja tutaj moją próbkę już zamknę, zostawię ją, ponieważ pokażę Wam, jak też wykonać ściągacz na takiej małej próbeczce, bo jest mi wygodniej, nie muszę tak obracać i przewracać cały czas panelami, natomiast to się nic nie różni oprócz ilością oczek. Wzór zawsze będzie wyglądać tak samo, musimy po prostu nabrać odpowiednią liczbę oczek. Natomiast pokażę Wam, jak będziemy tworzyć też ściągacz. Oczywiście wzór jest bardzo neutralny, bardzo dwustronny, więc łatwo się pomylić. Te słupki, które ja wykonuję, wyglądają właśnie bardzo podobnie z dwóch stron. Natomiast dla mnie prawą stroną będzie ta, na której ja wykonywałam sobie na prawej stronie półsłupki. One wyglądają tak na prawej, a troszeczkę inaczej na lewej. To będzie moja prawa strona i od tego momentu pokażę Wam, jak wybudować sobie ściągacz. Kiedy skończycie już tworzyć właśnie panele, przedni, na przykład nawet i tylny, ponieważ po skończeniu panelu tylnego również możecie sobie od razu już zrobić ściągacz, jeżeli wiecie, jaką długość potrzebujecie. I ten ściągacz zaczynam na prawej stronie. On będzie właśnie w taki sposób wyglądał. Wzór na ściągacz jest bardzo prosty, bo to są tylko oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Natomiast jeśli chodzi o rękaw, on się troszeczkę będzie zmieniał, ponieważ chcę, żeby właśnie zawęził ten rękaw, ale to już Wam za chwilkę pokażę. Czyli zobaczcie, zanim zrobicie też tak naprawdę panele, można też sobie spróbować zrobić na naszej próbce ten ściągacz, żeby zobaczyć, jak się będzie zachowywała po praniu. Dobrze, ale zobaczcie, ja mam ustawione na prawej stronie, czyli tutaj zaczynałam, odkręcam sobie w taki sposób, żeby pracować tutaj. Będę doczepiała łańcuszek i tworzyła ściągacz. Pobieram sobie tutaj pierwszą pętelkę od dołu, czyli tutaj tak naprawdę, gdzie jest sznureczek, i również doczepiam sobie tutaj włóczkę. Przeciągam i oczko łańcuszka. Natomiast to jest moje tak naprawdę pierwsze oczko. Tworzę ściągacz na około 6 cm i tutaj muszę nabrać 15 oczek łańcuszka. Czy to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nabiorę tylko 8, ponieważ jest to próbka, ale oczywiście ściągacz może być dłuższy. I teraz tak, 8 to jest próbka, to jest ściągacz, 9 to jest oczko brzegowe. Odwracam łańcuszek i tutaj znowu na tylnej pętelce robię narzut, wbijam się w tylną pętelkę, przeciągam włóczkę pod pętelką i od razu przeciągam przez te dwie. Czyli będę tutaj wykonywała oczka ścisłe z narzutem. Ten pierwszy łańcuszek musimy przerobić, on jest może taki troszeczkę trudniejszy, ale przerobić w tą tylną pętelkę, czyli mam już 3, 4, 5, 6. Ja już pokazywałam jak robić taki ściągacz, więc niektóre osoby prawdopodobnie ta wiedza się nie przyda. Tu jest ostatnia pętelka, ale dla osób, które są tu po raz pierwszy, pokażę po prostu jeszcze raz. I mam zrobione w ostatnią pętelkę, w taki sposób to wygląda. I teraz tak, słuchajcie, jeszcze raz w tym samym miejscu, ta pętelka jest duża, więc ona jest widoczna. Wbijam szydełko, przeciągam i robię oczko ścisłe. Raz. W kolejnym pętelce, tutaj, znowu przeciągam i robię oczko ścisłe 2. Czyli jak gdyby zaczepiam tą część ściągacza o 2 oczka łańcuszka. Następnie od razu sobie odwracam. Oczywiście włóczka moja akurat układa mi się z tej strony tutaj, ale też jeżeli odwracacie sobie w taki sposób, to możecie mieć włóczkę z tyłu. Ja jakoś tak się nauczyłam, że ona mi idzie od tej strony, więc to wszystko zależy, jak Wam się tutaj to układa. I teraz tak, pomijamy oczywiście te 2 oczka ścisłe, bo one nie stanowią wzoru i ciężko byłoby się w nie wbić. Od razu robię narzut i wbijam się tylko w oczka, które są ze wzoru na ściągacz. I teraz pobieram tylko tylną pętelkę od całej tej mojej pętelki łańcuszka. Czyli tak, tu pomijam 2 oczka łańcuszka, tak naprawdę to oczko jest dopiero ściegiem, jest duże, ładne, więc tutaj wykonuję znowu oczka ścisłe, tym razem w tylną pętelkę.
Ważne jest, żeby zacząć na prawej stronie, ponieważ wtedy ładnie się układa jak gdyby ten wzór na ściągacz. Jest jak gdyby przodem ładnie idzie taki warkocz, ale jeśli zaczniecie od lewej, to pamiętajcie, żeby za każdym razem zacząć od lewej, żeby był taki sam ściągacz. Ja za chwilkę Wam pokażę. W ostatnim oczku wbijam się w 2 pętelki, żeby ta krawędź była stabilniejsza i przeciągam przez 2. I znowu oczko łańcuszka odwracam. Pamiętajcie, żeby odwracać zawsze w tą samą stronę, wtedy ten ściągacz wygląda lepiej. I znowu narzut, zaczynam od tylnej pętelki i przerabiam, przeciągam. I znowu narzut, tylna pętelka i przeciągam przez 2. Można przeciągać w taki sposób, jak ja się nauczyłam, czyli tutaj od tyłu. Można też przeciągać tutaj z przodu. Nie ma znaczenia, wzór wyjdzie tak samo. Tutaj pamiętamy, żeby przerobić każde oczko. Tu jest moja ostatnia pętelka, więc też przerabiam z tyłu i ponownie wyszukuję 2 kolejnych wolnych pętelek. Ta pętelka jest zajęta, bo widzę, że ciągnie się tutaj od niej oczko, więc kolejną wolną pętelką jest tutaj. Raz. I kolejna wolna pętelka 2. Zaczepiam o 2 oczka ścisłe. To nawet tutaj widać. Raz, 2. A to jest oczko ze wzoru. I znowu odwracam i pracuję na oczkach ze wzoru. 2 te małe pętelki pomijam. I tak cały czas buduję tam i z powrotem ściągacz, zaczepiając o 2 oczka, jak jestem blisko panelu, a tutaj jam się w tylną pętelkę i przerabiam ściągacz. W ostatnim oczku robię podwójną pętelkę, czyli przednią i tylną i przeciągam. I znowu mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tak to wygląda, że robimy tutaj, zaczepiamy o 2 oczka, wracamy, zaczepiamy, wracamy i tak sobie budujemy. Oczywiście nie ma znaczenia, czy Wam wyjdzie na ostatnim miejscu 2 czy 1 oczko, po prostu dostosowujecie do tego, co macie, byleby zrobić tak samo na 2 panelach, czyli tutaj zgodnie z tym znowu szukam sobie 2 oczka łańcuszka, zaczepiam i wracam. Natomiast to jest ściągacz na panel przedni i tylny i on nie jest jakoś bardzo ściągający. On wychodzi w miarę podobnie do wzoru głównego, po prostu bardziej nadaje wyglądu i charakteru niż efektu ściągania. Natomiast jeśli chcecie sobie bardziej ściągnąć ten ściągacz, żeby był zawęził Wasz panel, musimy zaczepiać o 3 oczka łańcuszka. Ale też nie musimy tego robić za każdym razem. Ja bardzo często stosuję na zmianę, czyli tak, raz zaczepiam o 2 oczka łańcuszka ścisłe, a raz o 3. Raz o 2, raz o 3 i wtedy ten panel na pewno się zawęzi i taką technikę zastosuję do rękawów. Jeśli macie bardzo szerokie rękawy, możecie spróbować i za każdym razem zaczepiać o 3 oczka. To musicie sobie sami dostosować. Wy najlepiej wiecie, co Wam pasuje. I popatrzcie, czyli w tym momencie, gdybym robiła rękaw, zaczepiłabym raz, zaczepiłabym 2 i zaczepiłabym 3. I teraz muszę uważać, żeby pominąć 3 oczka i zacząć oczku we wzorze. Tą technikę zastosować można właśnie na rękawach, ponieważ ja już mam zrobiony ten rękaw, to wiem, że on będzie za szeroki, jeśli ja sobie go takiego zostawię, bo to jest zwykły płaski panel, więc on mi nic nie zawęża. Więc jeśli lubicie na przykład takie szerokie rękawy, to zobaczcie tutaj u mnie na końcu, jest zdecydowanie szerokie, ale ponieważ ten sweter ma mieć u mnie ściągacz, więc będę go chciała zawęzić mniej więcej właśnie o 1/3, czyli będę stosowała technikę. Raz wbijam się o 2 oczka łańcuszka, zaczepiam, w następnej turze wrócę, zaczepię o 3, później znowu wrócę, zaczepię o 2, zaczepię o 3. Dobrze to robić jednego dnia, żeby zrobić 2 rękawy tak samo, żeby te szwy wyglądały tak samo. No i oczywiście jeśli uznacie,
uznacie, że taki sposób jest jeszcze trochę za wąski, za szeroki, możecie za każdym razem zaczepiać o 3, ale pamiętajcie, że prawdopodobnie to wtedy będzie bardzo, bardzo mały ten ściągacz. Ja jeszcze nie robiłam na 3, więc nie umiem tego powiedzieć. Pokazałam Wam, jak wygląda wzór główny, pokazałam Wam, jak robię wcięcie pod dekolt, że tak naprawdę tylko dzielę pewną część na połowę, zostawiając w środku część na dekolt. Buduję po prostu dodatkowe 4 rzędy. Znaczy one nie są dodatkowe, bo liczba rzędów musi się zgadzać, ale te 4 rzędy są pomniejszone o środek. I pokazałam Wam też, jak zrobić ściągacz, natomiast część dalsza będzie polegała na tym, żeby zszyć sobie sweter. Ja mam rękaw zrobiony, bo już sobie przymierzałam, ale tak jak Wam wcześniej wspominałam, dobrze jest na początku sobie zrobić 2 panele i dopiero zszyć część na ramiona i zobaczyć, ile brakuje na wysokość rękawa i zacząć robić rękaw. Natomiast jeśli chodzi o wykończenie dekoltu, to jeszcze Wam pokażę, natomiast to będzie bardzo podobno dekolt, ściągacz jak tutaj, tylko że my musimy tak naprawdę robić sobie dookoła i podbierać pętelki, które nam pasują. Ja za chwilkę dokończę już te moje panele i powiem Wam, jak to u mnie wyszło i jak sobie zszyłam ramiona. Ok, udało mi się skończyć już te 2 panele, łącznie ze zrobieniem ściągaczy na panelu przednim. Jeśli chodzi o sposób zakończenia, to oczywiście wszystko zależy od tego, jak Wam się oczka ułożyły, ale ja tu miałam ostatnie oczko, więc wróciłam tym rzędem, zaczepiłam i zrobiłam oczko ścisłe. Jeśli Wam wygodniej, możecie też zakończyć z tej strony, wtedy warto zostawić sobie dłuższy kawałek włóczki, żeby używać do zszycia. Tak wygląda mój panel przedni. Czyli dokładnie te 4 rzędy, które Wam mówiłam, są pominięte na dekolt, a na ramionach są wyżej. I teraz w zasadzie można już zszywać tą część, a nawet fajnie by było sobie zszyć, zanim zrobicie rękawę, po to, żeby właśnie sprawdzić, tak jak mówiłam, jakie długie te rękawy trzeba sobie zrobić. Wystarczy sobie położyć te 2 panele. Za dużo mi się tutaj wszystkiego ciągnie. Oczywiście staramy się patrzeć do środka, żeby był ten wzór, który miał być. Ja Wam wcześniej mówiłam, jeśli chodzi właśnie o ściągacz, że wolę, jak te literki V są do góry, dzióbki takie w tą stronę, niż na dół, ponieważ z drugiej strony, jak zaczniecie, to będą szły w tą stronę, ale to taki mały szczegół. Dobra, mam na prawej, tu jest moja prawa strona, przykładam i będę zszywała sobie tutaj tą część na ramionach. Tak jak Wam powiedziałam wcześniej, nie przygotowałam sobie żadnych tutaj dodatkowych rzędów, jeśli chodzi o wyrównanie tej części, po prostu zszyję oczkami ścisłymi, idąc oczko po oczku. I w tym celu właśnie wybieram sobie tutaj pierwsze oczko widoczne z tej strony. Jestem oczywiście na lewej stronie. No i tutaj również powinno mieć pierwsze oczko. Już tutaj kończyliśmy tak samo, więc również wybieram pierwsze oczko. No i przekładam sobie tutaj przez te wszystkie oczka i robię oczko ścisłe. I tak po kolei właśnie oczko po oczku wybieram i przekładam. To jest właśnie bardzo fajne to zszywanie, bo mamy te pętelki już wydzielone i tak sobie tutaj zszywam. Staram się właśnie pobierać po kolei. Jeśli widzę, że ciężko się jest tutaj przebić, to oczywiście można wbić się pod całość, a jeśli chcecie, możecie próbować tutaj właśnie wybierać to oczko, zostawiając taką tylną pętelkę z kolei od tego łańcuszka. I oczywiście, ponieważ mamy wydzielone, tak to mniej więcej wygląda z tej strony, mamy wydzielone już część na rękach, więc szyję tylko do momentu, dopóki nie będzie połowa tutaj tej części. Oczywiście zamykam oczkiem ścisłym. I tak samo zrobię sobie z drugiej strony. Ok, słuchajcie, 2 panele mam już zszyte na ramionach. Następnie oczywiście możemy, tak jak Wam wcześniej wspominałam, zmierzyć, na jaką wysokość potrzebujecie sobie zrobić i na jaką długość rękaw. Ja już mam jeden rękaw zrobiony. Jeśli chodzi o taką małą zmianę, u mnie jednak musiałam sobie zawęzić trochę ten ściągacz i za każdym razem, w każdym rzędzie
zaczepiałam o 3 oczka łańcuszka, czyli nie na przemian raz, 2, raz, 3, tylko całkowicie o 3 i dzięki temu mam już zawężony ściągacz na rękaw. Ok, natomiast jeśli chodzi o wszywanie rękawa, to oczywiście ja już wielokrotnie pokazywałam, ale dla osób, które są tutaj pierwszy raz. Ja wszywam rękaw w taki sposób, że wyznaczam sobie środek, mniej więcej gdzie mam właśnie środek tutaj tego rękawa, przyczepiam sobie na środku tutaj spinaczem, natomiast później odmierzam, na jakiej długości zacznę rękaw tutaj i na jakiej tutaj. Oczywiście te dwie długości muszą być takie same, sugeruję się tutaj tym wzorem, liczę sobie te dziurki, na której się właśnie skończyła jednej z drugiej strony, później sobie ładnie tutaj układam i zszywam od jednej do drugiej strony. Ja zostawiłam sobie trochę włóczki, więc zaczęłam zszywać od tej strony. Sam sposób zszywania jest oczywiście dowolny, natomiast ja tak samo korzystam tutaj z tej samego sposobu, co zszywałam na ramionach. Również pobieram sobie tutaj dowolne pętelki, raz z jednej, raz z drugiej strony i robię oczka ścisłe. Tutaj na rękawie mamy ładne oczka, natomiast z tej strony nie, ale nie ma znaczenia. Pobieram sobie dowolne pętelki, po prostu staram się tak naciągnąć, żeby nie był za bardzo zmarszczony i za bardzo wyciągnięty. I tak oczywiście zszywamy sobie 2 ramiona, natomiast po zszyciu ramion można już zająć się zszyciem oczywiście boku swetra. To już jest bardzo proste. Z chwilą, kiedy zszyjecie sobie rękaw, po prostu układamy również na lewej stronie sweter i musimy dokładnie tak samo albo zacząć od rękawa, doszyć tutaj do pachy, od pachy na dół. Można to zrobić ciągiem, można to zrobić od razu. Ja czasami wolę to robić etapami, to znaczy najpierw sobie zszyć tutaj, później sobie odciąć włóczkę i zacząć zszywać od rękawa, od ściągacza, ponieważ wtedy mam pewność, że wyjdzie mi równo ładnie. Na ściągaczu będzie widać, jeżeli macie gdzieś krzywo, natomiast tutaj pod pachą już tego tak nie będzie widać, dlatego polecam zacząć zszywać od tej strony, odciąć włóczkę i później znowu zszyć od tej strony, odciąć włóczkę. Mamy wtedy pewność, że sweter się nie popruje po całości, tylko zawsze gdzieś tylko jedna strona. Ja sobie tak przygotuję ten sweter, wszyję drugi rękaw, zszyję razem i pokażę Wam, jak będę obrębiała dekolt. Ok, mój sweter już jest prawie gotowy, jest zszyty, pozostało tylko do wykończenia dekoltu. Oczywiście dekolt możecie sobie zostawić nawet taki, bądź nawet obrębić sobie tylko delikatnie oczkami łańcuszka ścisłymi. Natomiast ja będę robiła taki sam ściągacz jak tutaj i na rękawach, więc metoda jest dokładnie taka sama, tylko że on po prostu będzie krótszy, będę go robiła raptem na 7 oczek łańcuszka, po to, żeby oczywiście nigdzie nie uwierał. Natomiast Wy oczywiście musicie dopasować sobie taką wysokość, która Wam będzie odpowiadała w zależności od tego, jaką macie szerokość dekoltu, jaki otwór Wam powstał. Czyli zobaczcie, doczepiam sobie łańcuszek tutaj na boku, gdzie miałam szef i robię raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka, 8 to jest oczko brzegowe, no i znowu ponownie tutaj wbijam się w drugie oczko łańcuszka i też przerabiam oczkami ścisłymi z narzutem, czyli tutaj się po prostu nic nie zmienia. Chcę Wam tylko pokazać, że ja tak naprawdę będę bardzo spontanicznie wbijała się w oczka, w pętelki, których tutaj na boku nie mam. Wszystko zależy od tego, jak szeroki jest po prostu dekolt. Mam przerobione 7, tak? 8 było jako oczko brzegowe. No i tutaj jest ta część, gdzie ja dorabiałam sobie tą wysokość na ramionach, więc tak naprawdę pobieram tutaj dowolne pętelki. Raz. Staram się to tak zrobić, żeby po prostu nie powstały dziury, żeby to ładnie wyglądało. Można starać się tutaj wybierać takie tylne pętelki. 2. No i odwracam. I robię dokładnie tak samo. Metoda jest taka sama, z tym, że pamiętajcie, żeby dostosować sobie po prostu tą szerokość dekoltu do tego, co Wam po prostu wyszło, bo jeżeli chcecie sobie go zawęzić, to musicie po prostu wbijać się częściej, pobierać 2, 3 oczka. Tutaj po prostu nie ma jednej reguły, wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć. I ja tak sobie mniej więcej właśnie będę szła tutaj po kolei. Znowu wracam,
Tutaj jest akurat już mniejszy ściągacz, krótszy, więc pójdzie szybciej. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 7. No i znowu tutaj jestem, nie wiem, że tu słabo widać, ale ja cały czas idę jak gdyby dookoła. O, zaczęłam sobie od jednej strony i jestem już tutaj. I tutaj ponownie zaczepię o 2 dowolne oczka, tak żeby nie były to zbyt wyciągnięte oczka, żeby one po prostu się tutaj za bardzo nie wyciągały. Można nawet spróbować pod cały. O, w taki sposób. Raz. I tutaj gdzieś pobiorę 2. No i znowu tam i z powrotem. Tu później wchodzimy na część, gdzie są oczka, ale też nie musicie się wbijać jak gdyby pod każde tutaj oczko, gdzie jest łańcuszek, tylko możecie podbijać się, żeby się nie okazało, że dekolt się za bardzo rozszerza, bądź właśnie wbijać się po 3 razy. 3 oczka robić tutaj, gdzie jest tak luźno, żeby się nie okazało, że ten dekolt po prostu jest za luźny. Ok, ja przerobię sobie jakąś część dookoła, pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. Ok, zobaczcie, zrobiłam sobie już ten dekolt. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby był bardziej okrągły, to tutaj zbierajcie po prostu więcej oczek, żeby on ładnie się układał. Natomiast jeżeli chodzi o zakończenie, to tutaj dojeżdżam do samego końca. Jestem teraz na górze i po prostu sobie wwijam tak na lewą stronę, żeby sobie tutaj to zszyć. Czyli tak, tutaj miałam jak gdyby ostatni ściek na górze. Teraz zszyję tak, żeby zostawić tutaj ten łańcuszek, a ten schować, ponieważ ten należy jak gdyby do wzoru. Czyli po prostu wbijam sobie tutaj szydełko w pierwsze oczko, nabieram to, co tutaj miałam, tylko troszeczkę jeszcze je zawężę, przeciągam i robię oczko ścisłe. I następnie również oczkami ścisłymi pobieram tutaj tak, żeby został w środku ten ściek, więc pobieram sobie tutaj tylko tą tylną pętelkę, tak, żeby właśnie powstał taki niewidzialny szef. Mam tutaj dosłownie 6 oczek, więc to pójdzie szybciutko. I oczywiście na końcu oczko ścisłe i tyle. Zobaczcie, że właśnie zostaje tutaj ta końcówka. Oczywiście zamykamy, chowamy wszystkie włóczki, chowamy wszystkie niteczki i w zasadzie sweterek gotowy. Ja już mam prawie zszyty, jeszcze muszę tylko pochować niteczki i tego wyprać. No i oczywiście zachęcam do zostawienia komentarzy, czy Wam się podoba, czy spróbujecie zrobić. A ja już Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa.